to jest Bruce, to była dla mnie najważniejsza postać, ale ten wydział mój był wybitnym wydziałem, prawda? Tam był Oskar Lange, który był wielkim ekonomistą, prawda? No, był członkiem Komitetu Centralnego, prawda? Ale był przyzwoitym człowiekiem i jako ekonomista był no, świetnym, no, poza drugim wielkim ekonomistą, prawda, Michałem Kaleckim, który był na SGPiS-ie, więc jego kontaktów z nim miałem bardzo, bardzo mało, ale to oni obaj to był naprawdę okres wielkiej ekonomii. Ja pamiętam, znałem, bo ja chodziłem do LSI parokrotnie, miałem tam takiego bliskiego kolegę, który teraz jest w Polsce, który Polakiem jest, który wyjechał z Polski, starszego Mułka, pamiętam, go odwiedziłem tam. I wtedy właśnie powracam tutaj do tej opowieści o Peter Wilesie i jego złośliwości. I tam wszedł do jego gabinetu ten Peter Wiles, Gomułka przedstawił mnie, a on tam spojrzał na mnie badawczo, z ponad okularów i pytał się, czy pan należy do tych ekonomistów polskich, którzy uważają, że będą pieniądze w komunizmie, czy do tych polskich ekonomistów, którzy uważają, że pieniędzy w komunizmie nie będzie? Tak, problem, czy będą pieniądze, to jest stary marksistowski, talmudyczny problem, prawda? No, ja byłem człowiekiem, wtedy jeszcze nie miałem żadnej pracy. Jak to było upokarzające, prawda? To nie to, że ja chciałem w LSI pracę, ale to było upokarzające. To po prostu drwi sobie, prawda? Przychodzi wielki człowiek, autorytet, pierwsze zdanie, które wypowiada, to po prostu się ze mnie drwi. Na szczęście znalazłem odpowiedź dzięki Radiu Jerewań. No, powiedziałem, wie pan, ja nie wiem, ale ja wiem, że Radiu Jerewań to były dowcipy z lat 60., 70., bardzo popularne w Związku Radzieckim, ale które też się rozpowszechniały gdzie indziej. Otóż jeden ze słuchaczy zadał Radiu Jerewań pytanie, czy będą pieniądze w komunizmie, i Radio Jerewań odpowiedziało w sposób następujący. Dogmatycy ortodoksi twierdzą, że pieniędzy w komunizmie nie będzie. Rewizjoniści uważają, że pieniądze w komunizmie będą. A nasza odpowiedź, jedyna słuszna odpowiedź partyjna, u kogo będą, a u kogo nie będą. O, to w ten sposób, że tak powiem, zapamiętałem tę scenę właśnie dzięki temu, że miałem ten refleks i ten dowcip przyszedł mi do głowy, ale też pamiętam wtedy rozmowę z takim innym ekonomistą, taki Alfred Zauberman, który z Krakowa, z Polski się wywodził, ekonomistą na LSI, który mówił, że istnieje negatywna korelacja między poziomem nauk ekonomicznych a stanem gospodarki. Że im wyższy poziom nauk ekonomicznych, tym gorszy stan gospodarki. I podawał dwa przykłady. Wielka Brytania, która wówczas znajdowała się w fatalnym stanie gospodarczym, i Polskę. Polskę, której był właśnie wtedy Lange i Kalecki, którzy należeli rzeczywiście do czołówki światowej, prawda?